dobry Państwu. Witamy na kolejnym webinarze Comtobel Group. Ja się nazywam Ewelina Gawryszewska, a dzisiaj jest ze mną Ania Więckowska, architektka krajobrazu, właścicielka studio Spatio. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj porozmawiamy o oświetleniu w terenach zieleni. W takim aspekcie na styku branży architektury krajobrazu i projektowania właśnie oświetlenia. Aniu, czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz i jak wyglądają projekty, które przygotowujesz? Projektuję różnego rodzaju tereny zieleni, zarówno ogrody, jak i zieleń publiczną, place zabaw czy zieleń osiedlową. I zwykle jednym z elementów projektu, oprócz takich rzeczy jak nawierzchnie, wyposażenie terenu czy zieleń, jest również oświetlenie terenu. Zarówno oświetlenie ogrodów, jak i oświetlenie na przykład parków. Są to projekty w różnej skali, ale zwykle mniej lub więcej tego oświetlenia w projekcie powinno się znaleźć. Jednym z projektów, nad jakim pracowałam, był projekt budowy terenu zieleni na osiedlu Matejki w Wyszkowie. To był projekt, który powstawał w 2016 roku na zlecenie gminy Wyszków. Teren, na jakim nowy park w zasadzie, teren zieleni typu park miał powstać, był do tej pory zupełnie niezagospodarowany i ma dość specyficzny układ, ponieważ jest wąski, długi i znajduje się pomiędzy dwiema ulicami, Kwiatową i Matejki, od południa i północy. Również od wschodu i zachodu znajduje się pomiędzy zabudową domów jednorodzinnych. Linearny charakter tego miejsca spowodował, że zaprojektowaliśmy go właśnie jako taki park linearny z głównym ciągiem pieszym łączącym ulice, wzdłuż którego zaprojektowano różne atrakcje. Mamy tutaj siłownię plenerową, plac zabaw, plac wypoczynkowy z leżakami, a także plac do ćwiczeń typu street workout. Ponadto ławki, kosze, stojaki na rowery oraz dość bogatą zieleń. I teren ten musieliśmy oświetlić. Musieliśmy zaproponować oświetlenie tego terenu. I ja jako architekt krajobrazu spotkałam się z pewnymi problemami przy tym zadaniu, ponieważ prawdę mówiąc na studiach, kiedy uczyłam się zawodu, mimo że były to studia multidyscyplinarne i wiele różnych aspektów się uczyliśmy, nie było tam właściwie tematu oświetlenia. Jednym z problemów, który ten projekt generował, było to, że nie jest on zbyt wielki, nie jest zbyt duży ten teren. Jest to około 1 hektara i miałam ograniczoną możliwość korzystania z pomocy producentów oświetlenia czy projektantów oświetlenia. Ponadto nie znałam norm oświetleniowych, nie wiedziałam, jakie natężenie oświetlenia powinno zostać zapewnione. Nie znałam również praktycznych wytycznych, w jaki sposób dobierać różnego rodzaju oprawy oświetleniowe, aby rozwarstwić oświetlenie tego terenu, aby oświetlić nie tylko ciąg pieszy, ale też również inne elementy, czy na przykład podświetlić zieleń. Opowiedz w takim razie, jak sobie poradziłaś z tym zadaniem? Próbowałam dobrać oprawy, przeglądając różnego rodzaju katalogi oświetleniowe, dobierając oprawy pod kątem estetyki, a także parametrów, które wydawało mi się, że powinny spełnić. A następnie pomagał również elektryk, który w jakimś tam ograniczonym stopniu weryfikował trochę moje wybory. Okej, czyli tak naprawdę z tego co słyszę, program parku był bogaty, projekt dopracowany w szczegółach, a oświetlenie ograniczone zostało do... Tak, oświetlenie zostało ograniczone jedynie do latarni parkowych wzdłuż ciągu pieszego. Tutaj istotne było również to, że projekt miał ograniczony budżet, a także inwestor nie do końca był świadomy roli oświetlenia w terenie i tego, co można byłoby osiągnąć, projektując bogate oświetlenie. Czyli słyszę w Twoim głosie taki niedosyt.
Tak, niedosyt, ponieważ no, po prostu tego oświetlenia jest tam niewiele i osiągnięto taki minimum, po prostu oświetlono ścieżkę i kilka takich elementów typu siłowni. Okej, czyli tak naprawdę tutaj tą koncepcję oświetlenia można by było śmiało i nawet są ku temu przesłanki, żeby wzbogacić o dodatkowy element, czyli na przykład oświetlenie tego placu wypoczynkowego, użycie takich opraw zintegrowanych z architekturą, która by jakby stworzyła atrakcyjne wizualnie miejsce, ale też podświetlenie dalszych widoków dostępnych z ciągu komunikacyjnego, jakichś grup drzew, soliterów, czy też oświetlenie placu zabaw, tak? Czyli oświetlenie, które dałoby możliwość wykorzystania tego terenu również po zmroku. Tutaj na tym etapie, przy okazji tego projektu, myślę, że warto wspomnieć, że tak naprawdę najlepszy efekt projektowy, najlepszy efekt wizualny na sam koniec uzyskujemy, kiedy to oświetlenie, ten projekt oświetlenia jest zintegrowany z projektem funkcjonalnym już od samego początku, tak żeby móc w ogóle wykorzystać potencjał tego terenu i tak jakby stworzyć taki spójny projekt, a nie dodawać oświetlenie już na samym końcu. Nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz w tym aspekcie. Tak, dokładnie. Okej, więc może chcąc tak usystematyzować trochę temat oświetlenia zewnętrznego, warto by było wspomnieć o tym, że to oświetlenie zewnętrzne to nie jest tylko oświetlenie właśnie parkowe. To są różne obszary aplikacji oświetlenia. Jest to oświetlenie dróg, oświetlenie tuneli, oświetlenie elewacji, czyli te wszystkie tematy związane z iluminacją architektury, czy iluminacją zabytków, mostów. I tutaj wśród właśnie tych różnych obszarów aplikacji mamy obszar, który dotyczy właśnie terenów zieleni. I tym się będziemy dzisiaj zajmować. I teraz spójrzmy, jeżeli chodzi o projektowanie tego oświetlenia, musimy mieć w głowie, że to jest też takie zadanie wielowymiarowe. Oświetlenie można podzielić na takie warstwy, czyli jest to oświetlenie funkcjonalne, na przykład ulice, tunele, obiekty sportowe, gdzie musimy spełnić konkretne wymagania normatywne, zapewnić odpowiednie natężenie, które będzie umożliwiało korzystanie z tych terenów. Oświetlenie miejskie, czyli towarzyszące zabudowaniom miejskim, oprawy parkowe, oprawy ścienne, ale też oświetlenie architektoniczne, które będzie podkreślało charakter miejsca. Są to oprawy, które umożliwiają akcentowanie detali, oprawy zintegrowane z architekturą. Tutaj do dyspozycji mamy też bogaty asortyment opraw, czyli możliwość wykorzystania różnych typów opraw, o różnej stylistyce, w różnych kształtach, z różnym sposobem montażu. Również mamy do dyspozycji różne sposoby iluminacji, czyli techniki, którymi będziemy oświetlać daną przestrzeń. Na koniec warto też wspomnieć o tym, że ważnym aspektem jest też sterowanie tym oświetleniem. I tutaj możemy mówić m.in. o redukcji mocy, ale też zmianie temperatury barwowej, czy wręcz takich instalacjach bardziej artystycznych typu performance. I dopiero to wszystko składa się na dynamiczną, funkcjonalną i atrakcyjną wizualnie przestrzeń. Jeżeli chodzi o same normy, które możemy zastosować do szukania wskazówek, jeżeli chodzi o poziomy natężenia, czy w ogóle wytyczne dotyczące projektowania oświetlenia w terenach zieleni, możemy się posiłkować polską normą, która określa te wymagania dla miejsc pracy na zewnątrz. Tutaj znajdziemy m.in. poziomy natężenia, jakie są dedykowane konkretnym przestrzeniom, ale nie tylko. Czyli ta norma tak naprawdę niesie ze sobą dużo więcej informacji, tak? Jest wspomniane o tym, że oświetlenie powinno zapewniać nie tylko poziomy natężenia potrzebne do wykonywania danych czynności, ale też zapewniać komfort wizualny czy bezpieczeństwo użytkowania danej przestrzeni. Mamy informacje dotyczące parametrów jakościowych oświetlenia, czyli temperatury barwowej czy oddawania barw, ale też dotyczące parametrów takich związanych z efektywnością energetyczną tych rozwiązań. Możemy się posiłkować również normą dotyczącą oświetlenia ulicznego. Tutaj w tej normie
tej normie znajdziemy informacje na temat doboru klasy oświetleniowej. Czyli jeżeli mamy ciągi komunikacyjne, drogi, na podstawie tego, jacy są użytkownicy danej przestrzeni, jaka jest prędkość ruchu, jaka jest, czy są na przykład jakieś przestrzenie konfliktowe, możemy określić, jaka jest klasa tej drogi i na tej podstawie określić wymagania normatywne. Tutaj problem, albo raczej specyfika z projektowaniem oświetlenia w terenach zieleni polega na tym, że nie ma konkretnej normy, która by o tym mówiła, nie ma konkretnych wytycznych gotowych do wdrożenia, gotowych do zastosowania, ponieważ materia roślinna jest dosyć specyficzna. Ona jest zmienna w czasie, zmienna na przestrzeni lat. To są gabaryty, które ulegają zwiększeniu, zmienna na przestrzeni pół roku, czyli mamy stan bezlistny, mamy listowie w różnej fazie wegetacji, ale też ten charakter przestrzeni może zależeć również chociażby od aury. Więc tutaj nie ma konkretnych jakichś poziomów natężenia czy wytycznych, jak to oświetlić, żeby spełniało konkretne normy. Czyli po prostu nie ma czegoś takiego. Więc wracając jak jakby do ogólnego takiego spojrzenia na oświetlenie terenów zieleni, można by powiedzieć, że to oświetlenie terenów zieleni kształtuje od nowa nocną scenerię, czyli pomaga nam ukryć nieatrakcyjne widoki, pomaga nam coś zaakcentować, coś, czego na przykład nie widać w ciągu dnia. Pomaga też tak jakby aktywizować przestrzeń, w ogóle przestrzeń miejską, czy wypełnić ją ludźmi, tak, żeby ona stała się żywa. Również to oświetlenie pełni szereg praktycznych funkcji, tak, czyli zapewnia konkretne natężenie. Jest też środkiem wyrazu artystycznego i oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy możliwość użycia różnych typów oświetlenia, żeby ten efekt uzyskać. Dobierając oświetlenie do projektu, posiłkowałam się katalogami producentów, przeglądałam oprawy, próbowałam wybrać te, które by mi odpowiadały pod zarówno kwestią estetyczną, jak i funkcjonalną. No i napotkałam wiele oznaczeń, którymi te oprawy się różnią, a oznaczeń tych nie umiałam do końca rozszyfrować, ponieważ jest to wiele technicznych skrótów, parametrów, których nie znam i przez to nie do końca wiedziałam, czym te oprawy tak naprawdę się od siebie różnią. Dlaczego jedne są lepsze, inne gorsze, jedne tańsze, drugie droższe. No właśnie, tutaj pojawia się taki kolejny poziom trudności, jeżeli chodzi o dobór tych opraw, ponieważ asortyment opraw oświetleniowych jest bardzo bogaty i często podobne wizualnie oprawy mogą się różnić parametrami, które mają już później diametralne znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej oprawy. Tutaj na przykładzie kilku kart katalogowych chciałabym pokazać i tak jakby podkreślić te parametry, które mają znaczenie i te parametry, które dają nam możliwość tak jakby porównania opraw między sobą. Bo tak jak wspomniała Ania, jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, tak? A tutaj nie do końca tak to jest, tak? Tylko trzeba wiedzieć, jak te parametry odczytywać i jak je interpretować. Więc na początek tak. Na początek takie podstawowe parametry techniczne, które spotkamy zawsze na kartach katalogowych czy w opisie technicznym. To jest moc, napięcie i natężenie. Moc to jest, tak jak widzimy tutaj na takim zupełnie schematycznym obrazku, to jest moc, która tak jakby zasila nam oprawę, moc pobierana z instalacji. Określając tą moc możemy przekalkulować bilans mocy, sprawdzić, jaki będzie generalnie pobór mocy na całą instalację oświetlenia. To, co daje nam oprawa, czyli to oświetlenie, to są lumeny. Tak? Jeżeli chodzi o ilość lumenów, to jak one są wykorzystane, może być to modyfikowane chociażby przez klosze czy różne układy optyczne. I dopiero to, co dociera do powierzchni, mamy możliwość tak jakby zmierzyć, tak? I odnieść do konkretnej normy i to jest właśnie natężenie, czyli sama oprawa, z opisu samej oprawy nie dowiemy się, jakie zapewnia natężenie. To zależy od tego, ile tych opraw będzie, jak będą rozmieszczone, na jakiej wysokości
i do tego służy program, żeby po prostu to przeliczyć, tak? Więc to, co odczytujemy z oprawy, to jest właśnie moc zainstalowana, czyli to są te podstawowe rzeczy, moc zainstalowana, ilość lumenów. Tutaj widzimy, że oprawa ma 4 W i ma 96 lumenów. Natężenie to jest to, co odczytujemy z płaszczyzny i mamy jeszcze taki parametr skuteczność świetlną oprawy i to jest parametr, który daje mi możliwość porównania opraw między sobą. Czyli widzimy, ile z 1 W oprawa dostarcza lumenów. Im więcej, tym lepiej i tutaj tak naprawdę większa sprawność oprawy gwarantuje, że tych opraw na przykład do oświetlenia danej przestrzeni może być mniej, a oświetlenie będzie bardziej efektywne energetycznie. Jednym z takich parametrów, które też warto wziąć pod uwagę, jest trwałość. Podpowiem, jak rozszyfrować ten zapis, ponieważ źródło światła LEDowe cechuje się taką charakterystyką, że światło nie gaśnie, ono się, tak jakby strumień zmienia się w czasie. I patrząc na taki zapis możemy odczytać, że po 50 000 godzin w temperaturze pracy 25 stopni ten strumień osiągnie 70% wartości nominalnej. Tak jak wykonałam krótką kalkulację, taką dosyć zgrubną i zbieżną, zakładając, że oprawa będzie się świeciła 12 godzin dziennie przez cały rok, to 50 000 godzin daje nam mniej więcej 11,5 lat, co oznacza, że po tym czasie oprawa nadal będzie świeciła, tylko że z niższym strumieniem. I to jest taka cecha, która odróżnia oprawy LEDowe od opraw tradycyjnych, ponieważ te oprawy, o ile nie ulegną zniszczeniu czy przepaleniu, po prostu nie zgasną, ich strumień będzie spadał. Ten parametr można porównywać, tak jakby oprawy względem tego parametru. Czasami spotyka się też inne oznaczenia L70, L80, L95. Dla tych oznaczeń zostały określone godziny pracy, ale wystarczy wtedy je po prostu ujednolicić, przeliczyć i można to porównać. Dlaczego ten parametr jest ważny? Razem z tym parametrem i tak jakby biorąc pod uwagę zarówno jakość oprawy, jakość użytych materiałów, wysoką sprawność, o której mówiliśmy wcześniej, sterowanie oświetleniem, te wszystkie elementy składają się na efektywny energetycznie system. Czyli tak jakby jeszcze dodając do tego odpowiednie obliczenia natężenia, które pozwalają nam zoptymalizować ilość opraw i ich rozmieszczenie, mamy rozwiązanie, które jest efektywne energetycznie. I możemy to po prostu sprawdzić i w jakiś sposób skontrolować. Takimi parametrami, które pojawiają się zawsze i najłatwiej jest je ocenić, to są stopnie ochrony. I tutaj mówimy o ochronie przeciw wnikaniu ciał stałych i wody. I to jest stopień ochrony IP. I stopień ochrony przeciwko uderzeniom, uszkodzeniom mechanicznym to jest IK. Jeżeli chodzi o takie praktyczne ujęcie tych parametrów, jeżeli chodzi o właśnie tak jakby w ujęciu opraw zewnętrznych, często spotykam się z pytaniem, czy oprawy IP44 to są na przykład oprawy, które można stosować na zewnątrz. Więc i tak i nie. Z jednej strony są to oprawy szczelne, które są raczej dedykowane do przestrzeni wewnętrznych, do pomieszczeń mokrych. Można je zastosować na zewnątrz, ale z drugiej strony należałoby rozważyć, czy w terenach zieleni miejskiej, gdzie wymiana opraw, konserwacja opraw może być utrudniona, czy nie warto wtedy zastosować opraw, które będą miały wyższy stopień IP, czyli na przykład IP65 i będą się mniej brudziły, tak? Mniej tych cząstek, tych pyłów będzie wnikać do środka. Więc tutaj zawsze jest kwestia takiej wiedzy, o co chodzi w tym parametrze i tak jakby świadomego doboru. Jeżeli chodzi na przykład o oprawy dogruntowe, tutaj IP67, jeżeli oprawa jest narażona na przykład na zalanie, to 30 minut, jeżeli więcej, to IP68. Więc znajomość tych parametrów pozwala nam w jakiś sposób zawęzić asortyment opraw do użycia w projekcie. Mamy też parametr IK, czyli odporność na uszkodzenie mechaniczne. I nawet nie sądzę, że
ktoś potrzebuje wiedzieć, jaka siła uderzenia zniszczy oprawę, myślę, że z takiego praktycznego punktu widzenia warto wiedzieć i zapamiętać to, że jeżeli mamy oprawę IK00, to jest oprawa bez żadnej ochrony. W terenach zieleni miejskiej, szczególnie w takich publicznych, dostępnych dla każdego, najlepiej stosować oprawy, które mają parametr minimum IK07. Wtedy ta oprawa jest w jakiś sposób zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym. Wiąże się to m.in. z odpowiednią konstrukcją, z odpowiednimi materiałami użytymi, ale to tak jakby przekłada się w praktyce później na to, że ta oprawa nie ulegnie tak szybko zniszczeniom. Dalej przechodzimy do takich bardziej plastycznych parametrów, które określają oświetlenie. Tutaj widzimy z boku taki zapis, gdzie one są zaszyfrowane, te informacje. A mówimy o informacjach dotyczących temperatury barwowej światła i oddawaniu barw. Pierwsza cyfra tutaj określa właśnie, jaki to jest stopień oddawania barw. Dwie kolejne cyfry natomiast wskazują, jaka to jest temperatura barwowa. I jakie to ma dla nas znaczenie? Po pierwsze, temperatura barwowa to jest takie odczucie stopnia ciepła światła. Czyli jeżeli temperatura barwowa jest niska, na przykład 2700 kelwinów, mamy poczucie, że to światło jest ciepłe. Jeżeli temperatura barwowa jest wysoka, na przykład 6000 kelwinów, to światło jest chłodne. I pojawiają się pytania na przykład, jakie światło jest lepsze do oświetlenia terenów zieleni, w ogóle zieleni. I tutaj, jak zwykle, najczęstsza odpowiedź na takie pytanie jest zależy. A od czego to zależy? Na przykład, jeżeli mamy tereny zieleni, w których jest duży udział materiałów o barwie ciepłej, czyli drewno, kamień, korten, wtedy lepiej będzie wyglądać taki teren oświetlony światłem ciepłym, który podkreśli dodatkowo taki ciepły odbiór tych materiałów. Również w takiej mniejszej w skali ogrodów przydomowych, to światło będzie odpowiedniejsze, będzie stwarzało taki bardziej kameralny nastrój. Natomiast w przypadku takich założeń bardziej modernistycznych, z wykorzystaniem chłodnych materiałów, betonu, szkła, lepiej będzie wyglądało światło chłodne. Oczywiście jest to kwestia też subiektywnego odbioru. Może się różnić zależnie od preferencji projektanta, czy na przykład od szerokości geograficznej, bo w krajach, gdzie jest cieplejszy klimat, chętniej używana jest jednak temperatura chłodniejsza, żeby tak się przynajmniej psychicznie ochłodzić. Więc to jest taki plastyczny, powiedziałabym, parametr, ale warto wiedzieć, jak go stosować. Co ciekawe, jest taka zależność, która sprawia, że komfortowym jest odbiór takiego oświetlenia, jeżeli chodzi o temperaturę barwy, temperatury ciepłe światła, kiedy tego światła jest mniej. Wtedy czujemy się bardziej zrelaksowani, to jest takie bardziej kameralne oświetlenie. A w przypadku wyższych temperatur zaleca się, żeby tego światła było więcej. I to jest taki naturalnie, komfortowo odbierany, powiedziałabym, balans. Mamy też kwestię oddawania barw. Dawniej często i powszechnie stosowane były oświetlenie sodowe, oświetlenie sodowe do iluminacji parków. Jak widać na załączonym obrazku, nie jest to najodpowiedniejszy sposób oświetlania przestrzeni, ponieważ zieleń wtedy wygląda po prostu szaro-bura, tak? Nie jest w zupełności podkreślona barwy trawy chociażby. Ta płaszczyzna tak jakby barw jest zupełnie spłycona. Obecnie mamy coraz więcej oświetlenia, które ma wysokie wskaźniki oddawania barw, 80 i więcej. I powoduje to, że ta przestrzeń jest po prostu odbierana lepiej. Człowiek się w niej lepiej czuje. Może lepiej identyfikować tą przestrzeń. Jednym z takich parametrów, które też myślę, że jest warty rozważenia, jest kontrast z tyłu oprawy. Czyli jak ta oprawa faktycznie będzie świecić. Wspomnieliśmy o lumenach,
czyli o tej światłości, które tak jakby o świetle, które jest emitowane z oprawy. Tutaj mówimy o układach optycznych, które determinują to, jak faktycznie ta oprawa będzie świecić, jaką da plamę światła. I widzimy tutaj, że to może być układ już wbudowany w oprawę. To mogą być wewnętrzne soczewki, czy soczewki punktowe, czy soczewki liniowe, czy to mogą być przesłony już zintegrowane z oprawą. Mogą to być też po prostu akcesoria, które są dostępne opcjonalnie. I wtedy mamy możliwość plastycznego kształtowania tej bryły światła, akcentowania detali, ale też na przykład oświetlenia zalewowego, czy wręcz takiego podkreślania samej faktury, chociażby ścian przez oprawy, które są na przykład blisko umieszczone danej płaszczyzny i świecą pionowo w górę, wąską wiązką światła po prostu dają ostre kąty i takie bardziej dramatyczne efekty. Więc tutaj właśnie optyka odpowiada za to, jak plastycznie będzie ta oprawa świecić. Jest też taki parametr, a w zasadzie takie oznaczenie, które można znaleźć na kartach, szczególnie właśnie opraw parkowych, ale nie tylko. I to jest oznaczenie, które nam mówi o tym, czy oprawa spełnia kryteria ochrony ciemnego nieba. Aby zapobiec powstawaniu takiej łuny nad miastem i zanieczyszczaniu nieba światłem, coraz częściej stosuje się właśnie tego typu rozwiązania, które ograniczają emisję światła po prostu w półprzestrzeni górnej. I jeżeli oprawa posiada certyfikat, znaczy się, że odpowiada tym kryteriom. I to jest między innymi właśnie odpowiedni rozstój światła, ale też, co ciekawe, temperatura barwowa światła. Tutaj oprawy, które spełniają te kryteria, nie powinny mieć więcej niż 3000 kelwinów, czyli tak naprawdę 3000 lub mniej. Tutaj mamy przykład takiego hrabstwa całego, w którym we współpracy właśnie z Tornem i Stowarzyszeniem Ciemnego Nieba powstała koncepcja wdrożona wymiany praktycznie całego oświetlenia w hrabstwie. Niezależnie, czy to są właśnie tereny miejskie, czy wiejskie, czy takie nadmorskie, aby chronić to ciemne niebo i jakby wdrożyć takie bardziej proekologiczne rozwiązania, Rada Hrabstwa zdecydowała się wymienić całkowicie oświetlenie. I tutaj przy użyciu dwóch typów opraw, jednej bardziej nowoczesnej, drugiej bardziej właśnie takiej stylizowanej, wdrożone zostało kilka takich założeń, czyli zredukowanie tej emisji światła w półprzestrzeni górnej, ale też właśnie takie bardziej skoncentrowanie oświetlenia w tych miejscach, gdzie ono faktycznie jest potrzebne, czyli na ciągach komunikacyjnych, zredukowanie temperatury barwowej, ale też natężenia oświetlenia, poziomu natężenia oświetlenia w nocy. Dzięki technologii Night Tune to światło w późnych godzinach nocnych po prostu dostosowuje się do potrzeb mieszkańców, tak? Czyli następuje redukcja po prostu tego oświetlenia, nie jest już tak potrzebne. Dzięki temu ma to pozytywny efekt na bytujące tam zwierzęta. I w efekcie uzyskano bardzo spójną koncepcję, bardzo pozytywny oddźwięk od mieszkańców i też bardzo pozytywny efekt na lokalne ekosystemy. Tutaj jeszcze wracając na chwilę do projektu Ani. Ania przygotowała też takie wizualizacje. Ja tutaj widzę po prostu niedosyt. Tak, niedosyt oświetlenia w terenie, tak? Zwizualizowałam to, jak będzie de facto teren oświetlony, a jak mógłby być i jak chciałabym, żeby był oświetlony, czyli żeby wydobyć jednak, nie tylko oświetlić ten ciąg pieszy, ale też wydobyć pozostałe elementy z tego mroku otaczającego. Tak? Tutaj najlepiej to widać na tym terenie, na tym placu rekreacyjnym, na którym bardzo zabrakło takiego rozwarstwionego, delikatnego oświetlenia jeszcze, nie tylko samej ścieżki pieszej. I tutaj nasuwa mi się takie pytanie, które chciałabym zadać Państwu. Dlaczego według Was na przykład, bo my tu z Anią sobie już porozmawiałyśmy na ten temat i
Wiem, jakie jest zdanie Ani, ale ciekawi jesteśmy też, co Państwo sądzą, dlaczego tak to wygląda, tak? Ten proces projektowania oświetlenia, właśnie ta integracja projektów w projekt terenu zieleni i jak można by było to tak naprawdę usprawnić. Więc jeżeli macie swoje przemyślenia, to podzielcie się nimi na czacie. A tutaj chciałabym jeszcze na koniec zaprezentować, jak to oświetlenie, tak jakby mając na uwadze te wszystkie aspekty, kryteria, parametry, jak ono może wyglądać, jak ono może być dobrze zaprojektowane. Tutaj widzimy teren dziedzictwa historycznego, widzimy stare zabudowania i światło idealnie podkreśla tutaj i faktury, i kolory, i widać hierarchizację przestrzeni, użycie różnych barw oświetlenia, gdzie to, co wspomniałam, jaki powinien być, czy światło powinno być ciepłe, czy zimne. Tutaj widać, że tak naprawdę zależnie od aplikacji to światło może być i ciepłe, i zimne, tak? Dzięki oświetleniu podkreślone są formy, bryły, teren jest użytkowany przez turystów. Jest też takie naturalne podkreślenie prestiżu tego miejsca, ponieważ oświetleniem nie tylko można podkreślić prestiż miejsca, które faktycznie już jest prestiżowe, ale też można jakby ten prestiż zwiększyć, tak? Oświetlając czy dany obiekt, czy w ogóle okolice, podnieść w ten sposób prestiż otoczenia. Tutaj widzimy oświetlenie typowo miejskie, zintegrowane wizualnie i dopasowane wizualnie do otoczenia, do architektury, które się idealnie komponuje i zapewnia odpowiednie poziomy użytkowania przestrzeni, tak żeby użytkownik czuł komfort użytkowania, ale też miał poczucie bezpieczeństwa. Widzimy też, że to oświetlenie w terenach zieleni może być w różnych typach, tak? To nie muszą być tylko oprawy parkowe na słupach, to mogą być słupki, to mogą być oprawy naścienne i te oprawy mogą tak jakby ze sobą współgrać. Często jest tak, że dostępne są całe rodziny produktów i to oświetlenie naprawdę można rozrzeźbić i tak jakby dodać mu wymiarów. No i na koniec tylko chciałabym podkreślić, że tak naprawdę to oświetlenie, to światło w terenach zieleni to nie jest tylko światło dla ludzi. Mam nadzieję, że po tej prezentacji będą mieli Państwo takie poczucie, że to jest światło również dla przestrzeni, które podkreśla tą przestrzeń, nadaje mu tożsamość, ale też światło dla środowiska, czyli te wszystkie aspekty środowiskowe są również bardzo ważne, żeby tak jakby w projektowaniu oświetlenia mieć na uwadze tak jakby wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość tego oświetlenia. Dziękuję za dzisiejszy webinar.